Premiera Captain Blood to coś, czego nikt się nie spodziewał. Oficjalna zapowiedź gry miała miejsce podczas targów E3 w 2005 roku, a pierwotnie miał wyjść rok później. Tytuł ten miał nieszczęście znaleźć się w prawdziwym piekle produkcyjnym. Spotkało go zarówno kilkukrotne restartowanie projektu, jak i duża rotacja pracowników, w tym tych na najważniejszych stanowiskach. Kolejne lata przynosiły dalsze przesunięcia daty premiery, zaś studio zaliczyło po drodze zmianę wydawcy, a nawet proces sądowy. Gdy w 2010 wydawało się, że w końcu w Captain Blood zagramy, ponowne batalie prawne z byłym wydawcą znów zatrzymały wydanie prawie ukończonej gry. Tak oto trafiamy do 2025 roku. Czy mocno archaiczne przygody Kapitana Blooda są jeszcze w stanie kogoś zainteresować? Cześć, z tej strony Libra z GameOnly.pl, a przed Wami recenzja Captain Blood w wersji na PC. Gra ukaże się również na Xboxach Series oraz One, PlayStation 5 i 4 oraz Nintendo Switch. Captain Blood nie jest produkcją, po którą sięga się w celu poznania fantastycznej fabuły. Ta jest czysto pretekstowa i przepełniona kliszami. Jedynym jej zadaniem jest wrzucanie naszego protagonisty w wir walk na kolejnych mapach. Generalnie przygoda zaczyna się, gdy kapitan Blood wraz z załogą rusza na ratunek córki kogoś niezwykle ważnego, przez co wplątuje się w spór pomiędzy dwiema morskimi potęgami. Chciałbym powiedzieć, że mocno sprawę upraszczam, a poznanie wielu smaczków, w jakie obfituje ta historia, pozostawiam Wam, ale niestety nie tym razem. Powiedzenie czegokolwiek więcej zdradzi po prostu zbyt wiele z tej krótkiej opowieści. Nie jest szczególnie ciekawie, ale akcja wartko mknie naprzód do kolejnych potyczek. Pod względem rozgrywki krwawemu piratowi najbliżej do pierwszej części serii God of War. Biegamy naszym napakowanym protagonistą po mocno liniowych lokacjach, a kamera, nad którą nie mamy kontroli, podąża za nami. Lubi ona też czasem pokazywać nie to, co jest dla nas istotne, żeby nie było zbyt łatwo. Po drodze robimy mielone z dziesiątek mniejszych lub większych wrogów, którzy stają na naszej drodze i szukamy poukrywanych w zakamarkach zwiedzanych lokacji skrzynek ze złotem. Chociaż wcielamy się w pirata, to na pokładzie statku spędzimy raczej niewiele czasu. Etapy morskie stanowią mniej więcej 1/6 zawartości gry. Głównie zwiedzamy kolejne, lądowe lokacje. Często dzieje się na nich dosyć dużo, zarówno ze względu na wypełniających je wrogów, jak i na wydarzenia w tle. Przemierzamy płonące nadmorskie miasta, fortece miażdżone gradem armatnich kul, czy pirackie bazy ukryte w gęstej dżungli. Technologicznie nie robi to wielkiego wrażenia, ale pod względem artystycznym jest naprawdę nieźle. Walka jest najistotniejszym aspektem zabawy w Captain Blood i to właśnie na niej spędzimy 95% czasu. Na szczęście twórcy dobrze wywiązali się z zadania zapewnienia nam systemu prostego, ale dającego spore możliwości. Dostajemy dwa rodzaje ciosów: unik, blok i chwyt. W każdym momencie możemy też przerwać razy wyprowadzane mieczem i wypalić z pistoletu, który automatycznie się przeładowuje, aby po kilku sekundach być gotowym do kolejnej salwy. Mieszanie różnych ciosów skutkuje wykonywaniem przez naszego kapitana pokaźnej liczby efektownych kombinacji, które kupować i rozwijać możemy, korzystając z zebranego złota. Pozwala ono też zwiększyć pasek naszego pirackiego zdrowia oraz odblokować ciosy kończące, różniące się zarówno animacjami, jak i bonusami, które dają. Jeden może szybciej zapełniać pasek szału, podczas którego jesteśmy niewrażliwi na ciosy i zadajemy większe obrażenia, a inny sprawi, że wykańczani nim oponenci upuszczą więcej złota. Starcia są niezwykle krwawe. Wrogowie często tracą głowy lub rozpadają się na kawałki, ale wygląda to tak komiksowo, że jest bardziej zabawne niż brutalne. Siekanie zastępów adwersarzy sprawia frajdę, ale w końcu wkrada się tu monotonia. Tak naprawdę nasz kapitan dysponuje tylko jednym zestawem broni, którego kombosy możemy rozwijać. Co prawda często mamy możliwość sięgnięcia po na przykład muszkiet czy topór, który upuści pokonany przeciwnik, ale oręż ten szybko traci wytrzymałość i wracamy do naszego podstawowego miecza. Nie pomaga też fakt, że ścieramy się tutaj z istną armią klonów. Wprawdzie jest kilka rodzajów oponentów, ale w obrębie każdego z nich modele są identyczne. Jak przystało na pirata, powalczymy też na pokładzie statku. Etapy te są niestety chaotyczne i nudne. Musimy biegać po pokładzie naszej łajby od działa do działa i strzelać wpływające dookoła nas wrogie okręty. W międzyczasie musimy unikać wystrzeliwanych przez nie kul oraz rozprawiać się z nieprzyjaciółmi, którzy pokusili się o abordaż. Za pierwszym razem było to nawet znośne, ale kolejne bitwy morskie wywoływały u mnie tylko zmęczenie. Po oprawie Krwawego Pirata widać, że jest to produkcja, której premiera powinna odbyć się w 2006 roku. Modele są kanciaste, a tekstury nie zachwycają rozdzielczością. Lokacje, które zwiedzamy, wydają się też miejscami odrobinę zbyt puste. Nie mogę jednak powiedzieć, że jest to gra brzydka. Pomimo upływu ponad 20 lat od momentu rozpoczęcia prac nad tym tytułem, styl graficzny, na który tu postawiono, nie zestarzał się na tyle, aby stanowić znaczną przeszkodę w zabawie. Bywały momenty, kiedy myślałem: wow, to wygląda całkiem nieźle, jak wyrwane z kart komiksu. Oprawa dźwiękowa jest największym minusem Captain Blood.
Po pierwsze, muzyka. Utwory przygrywające nam w tle nie należą do najlepszych. Zabrakło mi chociaż jednego kawałka, który byłby faktycznie dobry. Nie jest pod tym względem jakoś szczególnie tragicznie, bo plumkanie w tle nie wywołało u mnie irytacji tak wielkiej, żebym całkiem je wyłączył, ale czułem ogromny zawód brakiem czegoś, czego słuchałbym z przyjemnością. Po drugie, dubbing. Ten zdaje się być zrobiony kompletnie od niechcenia. Dialogi nie urywają siedzenia ani treścią, ani tym, jak zostały odegrane. Największym problemem jest jednak mix audio. Na standardowych ustawieniach głosy postaci są kompletnie zagłuszone przez muzykę i inne dźwięki w tle. Nawet zabawa ustawieniami nie naprawia w pełni tego problemu. Tracą na tym i tak nie najciekawsze cutscenki. Nieco ponad 4 godziny, jakie zajęło mi ukończenie długo wyczekiwanych przygód kapitana Blooda, okazały się czasem spędzonym po prostu nieźle. Jasne, na każdym kroku czuć, jak stary jest to tytuł, a kamera potrafi zirytować bardziej niż w grach From Software, ale ta gra potrafi dać nieco frajdy. Duży wpływ na mój pozytywny odbiór produkcji mają z pewnością pirackie klimaty, które bardzo lubię, i jeżeli kogoś to nie kręci, to może śmiało odjąć od ostatecznej oceny 1 punkcik. Walczy się jednak na tyle przyjemnie, a akcja mknie naprzód tak szybko, że mogę Captain Blood szczerze polecić. Nie jest fantastycznie, ale jeżeli macie ochotę na odrobinę płynnej, krwawej rąbanki, to warto się nim zainteresować. Serdeczne podziękowania dla wszystkich wspierających grupę Godlike'a. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o Captain Blood. Do usłyszenia, trzymajcie się, cześć!